wylądowałam w Nowym Jorku bez walizki. A to był styczeń w Nowym Jorku, więc jest naprawdę zimno. Pani Małgosia mieszkała w Chicago 20 lat, a nie mówiła po angielsku. Dom w okolicy, który możesz zobaczyć w filmie Kevin Sam w domu. Pokój w piwnicy, ale wiesz, taka ta amerykańska piwnica. I od razu jakby amerykańskie życie, tak? Amerykańskie budynki wielkie. Ja bardzo chciałam przeżyć życie w innej kulturze. Nie ma mnie rok w kraju, w Europie w ogóle. Wyjazd na rok zupełnie zmienia perspektywę. Cześć, dzisiaj na naszym kanale rozmowa z Różą. Róża spędziła dłuższy czas w Stanach Zjednoczonych. Nie znam takiego Polaka, który nie chciałby tam chociaż trochę zamieszkać. Róża, co możesz o sobie powiedzieć o tym wyjeździe? Zamieszkać w Stanach? Tak, Tak? tak, oczywiście. Byłem tam tydzień w Okej. Kalifornii W Kalifornii. i to był dla mnie niezapomniany okres i no marzę, kiedy będę tam mógł pojechać jeszcze raz. Okay. A pamiętam, że lubisz, jak do ciebie mówi się Rose. To Tak, zacznij. ale no, oczywiście jakby Róża, Rose. Jasne, ale w obu językach twoje imię brzmi znakomicie, więc możemy zacząć jeszcze raz. Hi Rose. Hi. Hi, Waldek. Powiedz, kiedy byłaś w Stanach, jak długo, gdzie mieszkałaś, co tam robiłaś, wszystko, wszystko. Wiesz co, to ja też się wpisuję w ogóle w tę kategorię Polaków, którzy zawsze chcieli mieszkać w Stanach i mam wrażenie, że no, Stany są dla nas zarysowane jakoś jako taka kraina mlekiem i miodem płynąca. I myślę sobie, ale to pewnie na koniec do tego wrócę, że Stany mają świetny PR. Hollywood naprawdę zrobiło A ja właśnie byłem w Hollywood. To jest niesamowite miejsce. świetny PR i to, jak są Stany pokazane na tych wszystkich filmach i te wszystkie historie i miejsca w ogóle. Ale moja historia ze Stanami, więc ja miałam podobnie. Ja bardzo chciałam przeżyć życie w innej kulturze niż kultura polska i pojawiła się ta możliwość wyjazdu do Stanów. I ja podchodziłam do wyjazdu do Stanów 3 razy. Pierwszy raz, jak miałam 19 lat, potem chyba rok później, aż w końcu potem w 2019 roku. I ja wtedy wybrałam program au pair. Ja wtedy skończyłam licencjat, rok wcześniej wróciłam z mojego wolontariatu w Indiach, no i chciałam więcej. No i jak już zrobiłam ten licencjat z psychologii, to miałam takie poczucie, dobra, to jest dobry moment na to, żeby sobie zrobić właśnie jakiś gap year, spróbować czegoś nowego. Więc ja zaczęłam przygotowania do wyjazdu, wybrałam agencję, z którą będę wyjeżdżać. Tutaj znowu zawsze dla mnie przynajmniej przygotowanie do wyjazdu to jest jak taki kolejny projekt. Trzeba się jakoś do tego przygotować. Zakończyłam wynajem pokoju, mieszkałam wtedy na Saskiej Kępie. No zorganizować wszystko tak, że wiem, że teraz rok mnie nie będzie w ogóle w kraju. Czyli z góry wiedziałaś, że wyjeżdżasz na rok. Tak. Tak, program trwał rok. Potężna sprawa, potężny wyjazd. No, tym bardziej, że ja na tamten moment miałam założenie, rok w Stanach, no i myślę, że z tym, jak sobie tam pożyję, zobaczę, jak mi jest. Potem jeszcze jest tak, że po tym programie możesz chyba wtedy na tej wizie zostać miesiąc, podróżować sobie po Stanach. I stwierdziłam, że wtedy oferta w ogóle staży zagranicznych, wyjazdów, wolontariatów była tak ogromna, więc myślałam, że na spokojnie uda mi się potem wyjechać gdzieś w inne miejsce, na przykład na jakiś staż zagraniczny, żeby dalej w innych miejscach to doświadczenie, nowe doświadczenia i ale w przeżycia innych krajach zdobywać. w sensie, w innych tak? krajach. Nie w różnych miejscach w W Stanach, tylko różnych w ogóle krajach. gdzieś indziej. Tak, dokładnie. Otworzyło cię to, bo wspomniałaś o Indiach, bo to zawsze drugi wyjazd to już jest taki, czy może to był kolejny, to już jest coraz łatwiej, tak? No bo najgorzej podjąć decyzję chyba o tym pierwszym wyjeździe na dłużej. Myślę sobie, że i tak, i nie, bo to był zupełnie inny charakter.
Wiesz, Indie to był wolontariat 2 miesiące. Długo i niedługo, ale wyjazd na rok moim zdaniem zupełnie zmienia perspektywę. Bo nie ma, pamiętam, że wtedy miałam takie myśli, nie ma mnie rok w kraju, w Europie w ogóle, na kontynencie, z moją rodziną, ze znajomymi, no w jakiś sposób kończę wszystko to, co tutaj jest. Znajomości, nie wiem co będzie. I ten rok wtedy wydawało mi się, że to będzie długo. Jasne, bo to jest tak, że ja sobie teraz tak wyobrażam, że wyjeżdżam na miesiąc, czy 2 nawet, to mieszkanie, które teraz wynajmujemy, ono zostaje i wracamy do tego samego mieszkania. Ale gdybyśmy wyjeżdżali na rok, to bez sensu jest wynajmować mieszkanie, czyli trzeba gdzieś się wyprowadzić. Tak. Nie wszystko weźmiesz ze sobą, czyli część rzeczy gdzieś trzeba podziać. To szalenie skomplikowana logistycznie operacja. No. Jak to zrobiłaś właśnie? Jak to zrobiłaś z Zamawiam wszystko do mieszkaniem? rodziców. A, po prostu. Po prostu. Wszystko tam skitrałam, ale też pakowanie się na rok jest bardzo ciekawe. No musisz chyba uwzględnić to, że część rzeczy po prostu kupisz na miejscu. Od nowa, no bo będą... No masz walizkę 21 kg, No tak? właśnie. No i podręczną. Więc no dobra, to czyli masz razem 30 kg życia. Telewizora nie weźmiesz. No nie. Nawet laptopa nie brałam. O. No i co, wysiadłaś na lotnisku? Znaczy, no wiesz, jakby ta jesień i ta końcówka 2019 to właśnie było przygotowanie się do wyjazdu. Czyli szukanie właśnie rodziny, gdzie ja spędzę ten czas z kim. No i wszystko się udało. Ja się zmeczowałam z rodziną, która akurat mieszkała pod Chicago. W mieście, miejscowości Winnetka, czyli tam tak naprawdę sąsiedzi domu Kevina. Jedyny dom w okolicy, który był ogrodzony, bo ludzie cały czas tam przyjeżdżają robić sobie fotki z tym domem. Więc to były okolice, moje nowe okolice. I wiesz, jeszcze jest taka kwestia, że właśnie to był ten czas święta, Sylwester, no i w ogóle żegnanie się z ludźmi, nie? Z rodziną, ze znajomymi, wyjazd na rok, jakieś, wiesz, spotkania pożegnalne i tak dalej. A jeszcze wtedy w ogóle była taka sytuacja, że mój drogi przyjaciel z Indii, czyli dyrektor szkoły, w której ja uczyłam, zaprosił mnie na ceremonię, to się tak trochę nazywa potocznie, ceremonię turbanu swojego syna. Czyli coś jak komunia, bierzmowanie w kulturze katolickiej, w religii katolickiej. I ja jeszcze przed wylotem do Stanów 2 stycznia poleciałam do Indii na tydzień. Ja wróciłam z Indii i 2 dni później poleciałam do Stanów. To dość szalone. Tak, to było cudowne. No i ja wylatywałam do Stanów 13 stycznia 2020 roku. No i jak wylądowałam, na początku mieliśmy jeszcze szkolenie w Nowym Jorku, 4 dni. Takiego wstępu i pierwsza pomoc i jak, nie wiem, wychowywać dzieci, zajmować się rodziną. I to było w Nowym Jorku. I też wyobraź sobie, że ja wylądowałam w Nowym Jorku bez walizki. Miałam przesiadkę w Brukseli i moja ta duża walizka nie doleciała. A to był styczeń w Nowym Jorku, więc jest naprawdę zimno. I już taka sytuacja nauczyła mnie tego, że żeby mieć zawsze przy sobie, gdziekolwiek lecę, czy nawet gdziekolwiek jadę, nie wiem, samochodem w Polskę, mieć przy sobie rzeczy najpotrzebniejsze na minimum 3 dni. Bo moja walizka dojechała 2 dni później. 2 dni, ale Przywieźli ją doleciała, z to lotniska. najważniejsze. Tak. Tak, i ją przywieźli z lotniska do zakwaterowania. I wtedy już to było takie pierwsze zderzenie się z tym, że jestem na zupełnie innym kontynencie, no bo tam było z 30 czy 40 osób w grupie na tym szkoleniu. I wyobraź sobie, że no osoby, które na przykład przyleciały z Ameryki Południowej, była, nie wiem, może dla niektórych różnica czasu godzina, 2, dla mnie to było 8 godzin. I oni mówili, dobra, chodźcie, jedziemy pociągiem do centrum, tak, jedziemy na Manhattan. A ja sobie myślę, ja ledwo stoję na nogach, bo leciałam tu 9 godzin i różnica czasu jest 8 godzin i ja nie byłam na przykład w stanie, nie? Ja wiedziałam, że w tym akurat na tamten moment, no to jest zawsze kuszące pojechać sobie 40 minut w jedną stronę na Manhattan, ale po prostu na przykład fizycznie, nie byłam w stanie. No i tam był ten pobyt 3-4 dni. Jedna właśnie była wycieczka jednodniowa na Manhattan, a potem poleciałam samolotem do Chicago i tam już odebrała mnie z lotniska rodzinka.
Chciałem zapytać o ten moment przekroczenia granicy. To, jak pamiętam ze swojej podróży, następuje nie w przestrzeni powietrznej, kiedy leci tylko się nad samolotem, oceanem. tylko tak, ale ja pytam tutaj nie o tą geograficzną granicę, tylko granicę, czyli przejście przez ostatnią bramkę na lotnisku. Bo pamiętam taką sytuację, że całą drogę, kiedy leciałem do Los Angeles, mimo że to był wyjazd służbowy, obawiałem się tego, że mogę zostać niewpuszczony na teren Stanów Zjednoczonych, bo zależało to wyłącznie od tego pana, który sprawdzał mój paszport już w samym Los Angeles. I jemu mogło się coś nie spodobać i on miał prawo wrócić mnie z powrotem do Polski. Więc ja tak naprawdę całą radość bycia w Stanach odczułem dopiero po wyjściu z lotniska. Czy u ciebie było podobnie? Próbuję sobie w ogóle przypomnieć ten moment i zaskoczyłeś mnie, bo ja teraz tak na siłę szukam w tych moich wspomnieniach moment tego przejścia. Wydaje mi się, że mógł być ten dreszczyk emocji, w sensie i tej niepewności. Tylko ja chyba też na dany moment byłam bardzo podekscytowana, że ja ten ocean, bo to było też dla mnie, nie? Tyle godzin lecisz nad oceanem, przekroczyłam. I chyba jeszcze potem bardziej się zestresowałam tym, że nie ma mojej walizki, więc Co działo się dalej i jak się poczułaś tam po tym całym właśnie przeniesieniu się w inną strefę czasową, na inny kontynent? Jak twoja głowa reagowała na to wszystko? no dla mnie zawsze, gdziekolwiek bym nie była, pierwsze 2-3 dni to jest jetlag. I mój organizm tak funkcjonuje po prostu, więc przestawianie się. No wylądowałam w styczniu, więc było zimno i była zima. I nawet się śmiałam, że pierwszy raz przeżywam taką zimę, bo faktycznie ta zima w Chicago jest taka prawdziwa, taka jak w Polsce były, no te, może tak jak w tym roku, Czyli śnieg, mróz? śnieg i mróz, a ja takiej zimy no prawie nie pamiętałam, nie? Bo to było tam właśnie 20-25 lat temu. No i zaczęła się taka adaptacja i oczywiście te pierwsze dni, pierwszy miesiąc był w ogóle bardzo ekscytujący. A ty przybywałaś Bo- głównie z Polakami, czy... Nie, w ogóle nie. Dlaczego zadałem Czyli- to pytanie? Bo inaczej tam się jest, jak się No jedzie do tak. Polaków, a inaczej jak się spotyka No ja rdzennych wylądowałam w mieszkańców. domu amerykańskim, język tylko angielski. Dzieci miały wtedy 1,5 roku i 4 lata, więc też ta komunikacja po angielsku jakby wiesz, no, następowała od razu. Bo wiadomo, że 4-latek ma mniejszą wyrozumiałość, że ja nie będę czegoś rozumiała. Uważam, że na tamten moment mój angielski był taki po prostu komunikatywny, ale wiadomo, że ten język jest inny, kiedy jesteśmy z native speakerami, kiedy ten język jest po prostu do codziennego życia i tak dalej. No i więc to był taki aspekt. No i od razu jakby amerykańskie życie, tak? Przedszkole dzieci, zajęcia dodatkowe, gimnastyka. To była taka mała miejscowość, ale no tam było takie trochę jak takie miasteczka w Polsce, tak? Że było jakieś centrum, jakieś kawiarnie, restauracje, 15 minut spacerem nad Lake Michigan, więc też była plaża. I ja nie miałam styczności z Polakami, no i tam mam jakby taką opiekunkę, były też organizowane takie spotkania dla nas, dla wszystkich dziewczyn z okolicy, które były, no i też od razu się zapisałam na zajęcia. Wtedy to były zajęcia z angielskiego, bo tam też są takie kredyty do wyrobienia i możliwość uczestniczenia w zajęciach w koledżu, więc ja też od razu na te zajęcia się zapisałam. No więc no to wszystko miało, wiesz, no te wszystkie amerykańskie budynki wielkie, to jest w ogóle niesamowite, jak tam wszystko jest od razu większe. Ale wiesz, co bardziej mnie interesuje, bo to, że tam są budynki takie czy takie, wiadomo, to wystarczy wejść sobie na Google Earth czy View Ale nie masz włączyć. takiego wrażenia. Pamiętam, jak stałam Tak. w Nowym Jorku na chodniku i musisz tak zadrzeć głowę, żeby zobaczyć niebo. To się zgadza, ale wiesz co, rozczarowałaś mnie trochę w pewnym momencie, mówiąc, że tam zaczęło się amerykańskie życie, po czym wymieniłaś elementy takie standardowe. No bo Amerykańskie życie, co to znaczy? To przecież amerykańskie życie to nie są budynki, to nie jest szkoła, przedszkole, bo to są takie zwykłe rzeczy. ale one są i tak inne. No inne, ale amerykańskie życie w ogóle to kojarzy mi się z tym, jacy są ludzie, jak się zachowują na przejściach dla pieszych, jak są uprzejmi na drogach, jak się zachowują w metrze, czy czułaś się bezpiecznie, co jadłaś.
E, To jest dla mnie to życie takie właśnie no i prawdziwe. widzisz, ja chyba rozczaruję cię, ja wylądowałam na przedmieściach. Ja nie wylądowałam na Manhattanie, nie było tam metra. Był super pociąg, który możesz zobaczyć w filmie Kevin sam w domu. 40 czy nawet 30 minut jechał do downtown Chicago. No i widzisz, na przykład to życie na przedmieściach, na takich przedmieściach, te przedmieścia, no, ta rodzina, w której ja żyłam, to były bardzo bogate domy i bardzo bogate rodziny. I ja cię tu mogę no, trochę rozczarować, ale to życie amerykańskie wygląda tak, że to, z czym ja się zetknęłam w pracy od rana do wieczora, dzieci z opiekunkami z przeróżnych krajów albo z au pair. Te au pair albo się zajmują dziećmi i gotują i zajmują się praktycznie całym domem. Ja byłam tam trochę taka rozczarowana tym, jak na przykład mało rodzinne wydaje się to życie. Bo oni wracają późno, tak? Tak jak na filmach, No, że no. mama czy tato wracają z pracy i wchodzą do sypialni, a dziecko już śpi. No, To tak to wyglądało? no. Okej. Ale I właśnie ja- to jest dla mnie to amerykańskie życie. No tylko ja będę, wiesz, podkreślać, że to było to amerykańskie życie tam, na tych przedmieściach pod Chicago. I kiedy ja tym pociągiem jechałam sobie do downtown zwiedzać, no to nie było opcji, że wracam jakoś późno wieczorem też, prawda? Jak Bo już jest niebezpiecznie. ciemno, no bo niebezpiecznie. Ale co konkretnie? I- I skąd wiedziałaś, że jest niebezpiecznie? No od moich hostów. Od moich hostów, od innych dziewczyn, z którymi tam... Były zaczepiane. Mhm. No to takie, wiesz, środki bezpieczeństwa, które zawsze stosujesz. To był Zwłaszcza jako styczeń, kobieta. więc I to był dosyć... styczeń. I to też jest tam tak, że się wcześniej robi w miarę ciemno, tak? Czyli Tak. wracałaś o której godzinie? Czy że No, w musiał ogóle było ciekawe, bo jak pierwszą tam weekend spędzałam na zwiedzaniu Chicago Downtown, to naprawdę Chicago to jest tak windy city. Wietrzne miasto. Raz, że jest jezioro, rzeka, tak? Rzeka Chicago i Lake Michigan, który jest większy niż Morze Bałtyckie. Ja pierwszy raz w życiu miałam wrażenie, że mój mózg zamarzł po prostu Od wiatru z tego, od zimnego wiatru, bo tam nie było, jakoś było może -5. No to co to jest -5? Tylko, że odczuwalne to było -20. Okej. Więc też tak naprawdę to zwiedzanie miasta, byłam też trochę rozczarowana. A dobra, to jak będzie cieplej, wiosna, w ogóle super, będziemy się rozkręcać. No wiesz, tak sobie mijał ten czas, luty, marzec, ja tam chodzę na te zajęcia, poznaję ludzi, zaczynam się adaptować, no w ogóle adaptować się do tego rytmu życia, do tej mojej nowej pracy, która występuje. Tak naprawdę raczej z rodziną z Polski, ze znajomymi zdwaniałam się bardziej w weekendy, no bo jest różnica czasu 8 godzin, więc jak ja wstawałam 7, 8, zaczynałam pracę, no to oni już kończyli pracę, więc jak ja kończyłam pracę, To to nie już spali. oni już tak przewracali się na drugi Tak. bok. No i pamiętam, że ten marzec był już takim miesiącem takiego rozruchu życia, tego bardziej amerykańskiego. Wiesz, ja kupiłam bilety na Bahamy, żeby lecieć ze znajomymi, bilety na hokeja, bilety na koncert Billie Eilish i to wiesz, bilety $200 i tak naprawdę na te zarobki tam to nie była nawet duża kwota, tak? Więc dobra, wiadomo, kupujemy. No $200 to na jest tym... 800 zł w zaokrągleniu, no to tu w Polsce na hokej 800 zł. Nie, to było na koncert Billie Eilish. A, okej. A na hokej? Nie pamiętam, ale jakieś małe kwoty, ale to nie Aha, była jakaś tam okej. super Ale ciebie było popularna na to stać. drużyna. Rozumiem, że No tak. zarabiałaś I mimo, że tylko zajmuję się dziećmi, to no bilety na Bahamy za $400. Okej. Czyli rozumiem, że I tak. wiesz, i zaczął się ten ruch, nie? Okej. Tutaj znajomi, tutaj może jakieś zaproszenia na imprezy. Dobra, tu jedna sąsiadka z przeróżnych krajów w ogóle, dziewczyny. Tu poszłam sobie na zajęcia z jogi, poznałam tam kogoś i wiesz, i ja już tym fajnie zaczynałam czuć. Tu kogoś znam, tu na tej jodze poznałam Polkę, która mieszka z mężem i z dziećmi, ale żyją też w takim amerykańskim bardziej życiem, bo też akurat w tym domu się okazało, że pomocą domową do sprzątania domu była pani Małgosia z Polski. I na przykład pani Małgosia mieszkała w Chicago 20 lat, a nie mówiła po angielsku i miała pracę przez polskiego pośrednika
i polskich znajomych, więc ona nawet, wyobraź sobie, przez te 20 lat nie za bardzo potrzebowała A to jest e, języka angielskiego. języka Ale angielskiego. to jest doskonale mi znane, bo obserwuję nawet tutaj imigrantów, czy z Ukrainy, czy z Białorusi. Jeśli oni się obracają w swoim towarzystwie, to w ogóle po kilku latach... Bo pójdziesz kompletnie- do urzędu z jakimś tłumaczem i tak naprawdę moje, tak jak ja pracuję z obcokrajowcami, wiesz, te wszystkie dialogi w książkach do nauki w każdym języku, w sklepie, tak? Poproszę to i to, a tak naprawdę dialog w sklepie to jest dzień dobry, aplikacja rzadka? Mhm. Nie, okej. Karta, tak, gotówka, karta. Do widzenia. Ale chciałem Pięć się, słów. chciałem się Ciebie zapytać o tą kwestię finansową, bo rozumiem, że tak, miałaś mieszkanie jakby w ramach wykonywanej pracy. Służbowe mieszkanie to było. Służbowe, czyli pokój w piwnicy, ale wiesz, taka ta amerykańska piwnica. I już samo to było takim, wiesz, no amerykańskim życiem, bo tak chcesz To tego znaczy okna amerykańskiego wychodziły życia. na chodnik, tak? I tam widziałaś pięty Ale wiesz, ludzi, którzy ale przechodzili. normalnie, wiesz, takie, pamiętam jak mój kolega był pod wrażeniem, wow, jakie wielkie łóżko, wiesz, takie amerykańskie wielkie, no tam jest wszystko wielkie. Tak. Ten pokój, wiadomo, z łazienką, z wanną, te takie wanny, tak jak się śmiałam, jak w Simsach, z tymi firankami. Okej, czyli teraz tak, mieszkanie miałaś, do tego zarabiałaś za... Tak, oni ci płacą takie jakby kieszonkowe, Mhm. no i co, jedzenie jest opłacane, no. Okej, czyli tak naprawdę wszystkie żyjesz z rodziną. całe twoje wynagrodzenie było na hulanki swawolne, tak? No. Tak można powiedzieć. Czyli i to ci starczało na przykład na miesiąc na takie życie właśnie typu wycieczki, Oni to jakieś też zwiedzanie? wypłacali tam co tydzień. I tak, to starczało. To też nie były jakieś hulanki, wiesz, swawole, że ojej, ja teraz co codziennie, nie wiem, jem restaurację albo to codziennie latam sobie na Manhattan i zwiedzam Nowy Jork. Mhm. Ale nie bo nie. pożyczałaś od nich pieniędzy? Nie. No właśnie, no to super. To w ogóle świetna sprawa. Ale wiesz, bardzo mnie interesuje, co sądzisz o Amerykanach? Tytułem wprowadzenia od razu powiem, że ja mieszkałem przez tydzień na przedmieściach Los Angeles i to, co przywiozłem z Ameryki, jeśli chodzi o społeczność amerykańską, to nieprawdopodobna kultura zachowania na drogach. Sam jestem kierowcą z konieczności i z Mówisz zamiłowania. o jeżdżeniu samochodem? Tak. I no nie jeździłem sam, tylko byłem wożony z osobą, u której mieszkałem, ale Santa Barbara czy Santa Monica, już nie pamiętam w tej chwili, ale to chyba nie ma dużej różnicy, bo to są te przedmieścia Los Angeles, blisko oceanu. Jest bardzo, to jest takie miejscowości willowe i co 2, co 3 domy jest przecznica, czyli jak się spojrzy na to Tam z są lotu bloki. ptaka, No bo te domy są w takich tak, blokach. tak, 4 albo no, No. najczęściej 4 I i ulice. naokoło Mhm. ulice. W związku z tym, jak się patrzy na to z lotu ptaka, to wygląda to jak taka niekończąca się szachownica. A to z kolei wiąże się z tym, że co 200 metrów jest skrzyżowanie. No i my jadąc od rana do wieczora tam jeździliśmy, bo i właśnie jeździliśmy do centrum i wracaliśmy czy do Hollywood, czy do Universal Studios. Wszędzie przejeżdżaliśmy tam i za każdym razem ta osoba, która prowadziła samochód, zatrzymywała się, czy zwalniała przed skrzyżowaniem i potem, bo tam jakieś inne samochody nadjeżdżały, ale ona jakoś tam przejeżdżała, a raz przepuszczała, raz nie przepuszczała. Raz nas przepuszczali i ja ją pytam, Basiu, a powiedz, na czym to polega? Bo tu nie ma żadnych znaków pierwszeństwa przejazdu, albo że jest na ulicy podporządkowany, albo z pierwszeństwem przejazdu. A ona mówi, słuchaj, no to jest tak, że my tu widzimy, kto pierwszy podjechał i ten, kto pierwszy podjechał, jakby wie też, że może jechać, a jak podjeżdżamy w tym samym czasie, to wykonujemy do siebie takie różne gesty, a to głową, a to ręką. I ja myślę sobie, no genialne, bo to jest taka interakcja, nie ma czegoś, wiesz, takiego, że jadę, Z że ruszam, nastawieniem że od razu, coś, ja muszę bo być bo ja wszędzie. byłem pierwszy. Oni tam okazali się niezwykle uprzejmymi na tych drogach. To mnie zafascynowało, więc chciałem zapytać, jakie ty masz wrażenia? Znaczy ja w ogóle odniosłabym się do tego zachowania kierowców, bo mam wrażenie, że wiesz, tam wszystkie samochody są w automacie. Więc wiadomo, że też tymi samochodami jeździ się po prostu łatwiej i możesz się po prostu skupić na tym, gdzie jesteś, co robisz, gdzie masz teraz kręcić, niż na tym, że masz zmieniać biegi albo tu za chwilę jakaś akcja znowu jest do wykonania. I też zobacz, i znowu wrócę do tego, tam jest wszystko wielkie, te ulice są wielkie, te pasy Szerokie. są wielkie, one są szerokie, tam na wszystko jest miejsce. To zostało stworzone
od zera praktycznie, więc na to wszystko jest miejsce, więc oni muszą się też tam przyciskać. Tam nie ma, wiesz, takiego momentu, że ktoś nie zdąży. Więc mam wrażenie, że ta jazda samochodem może być tam po prostu przyjemna, że nie generuje ci to stresu. Że są jakieś zwężenia, dziury i tak dalej, bo też na to właśnie wszystko jest miejsce i ten ruch jest inaczej zorganizowany. Ja tam byłem tydzień, więc No. może akurat trafiłem na 2-3 takie sytuacje, które zbudowały we mnie jakąś opinię, a może ona jest właśnie niesłuszna. Dlatego też byłem bardzo A ciekawy. jaka jest twoja? No moja jest taka, że przede wszystkim ludzie w tym otoczeniu, w którym ja byłem konkretnie, byli szalenie uprzejmi. Wszyscy byli uśmiechnięci. Wszyscy zwracali się z ogromną serdecznością. Pamiętam, jeździłem po Universal Studios takim Meleksem, takim przewodnik, który tam był, on po prostu przedstawił nam show. On był tam tak, użyję takiego dziwnego słowa, skonfigurowany do tej roli, że on po prostu nas zabawiał, on się wygłupiał, on był uśmiechnięty, żeby nie uszy, to on by się śmiał dookoła. To po prostu była energia taka pozytywna i nawet, no oczywiście zwiedzałem różne miejsca, bo tam wcale McDonald's, jak się okazało, nie jest najpopularniejszy. No, to prawda? jest w ogóle Byłem na McDonald's wielu to jest- frytkach, które były polecane i hamburgerach polecane przez społeczność lokalną i to w ogóle nie był McDonald's, ale nawet tam wszystko było bardzo uprzejme. Ludzie starali się być śmieszni. No bardzo pozytywnie oceniam to społeczeństwo. I na przykład nie mogę uwierzyć w to, że mogą się tam trafić takie osoby, które nie odróżniają Polski od Holandii. Że Holand i Poland to jest to samo. Więc, ale generalnie wiesz co? krążą takie opinie Ale o ja mam Amerykanach, taką że oni tak z historię. geografii to słabi są. Jak byłam kiedyś tam na wakacjach w Meksyku, Okay. no i siedzimy z koleżanką tam w hotelu przy barze i było małżeństwo amerykańskie. No i zagadujemy siebie, no i skąd jesteście? No oni tam właśnie jakaś tam Kalifornia, a my z Polski. I ta żona mówi, o, Poland, so polar bears. My tak się na nią patrzymy, no nie. Ona, but próbowałam to, it's next to Russia. Ona, yeah, exactly. So it's cold, very cold, next to Russia. Russia. I remember when we were flying to Thailand, so it's next to Thailand. Okay. I widzisz, i to jest na przykład historia z życia, gdzie no, jak chcesz tak mówić, no ta kobieta z Ameryki myślała, że Polska jest obok, że jest w Rosji, są niedźwiedzie polarne, a w ogóle to jest obok Tajlandii, bo ona jak leciała na wakacje do Tajlandii, to leciała przez Rosję. Tak. No to właśnie taka opinia gdzieś już wielokrotnie ja do się z mnie tym docierała. zetknęłam. I ja nie mogłem tego połączyć z tym, co widziałem będąc tam. Oczywiście to mogą być wyjątki. No, wiesz, co osoba i jak rozmawiałam też z Amerykaninami, no na przykład jest tak, że oni na przykład w ciągu swojego życia są raz w Nowym Jorku. Tak, bo mieszkają gdzieś dalej, po prostu mieszkają w innym stanie, albo nie mieli okazji, nie mieli takiej potrzeby. Mam wrażenie, że to też nie jest tak, jak nam się może wydaje, przynajmniej tak jak mi się kiedyś wydawało, że jak ktoś jest Amerykaninem, to ma na pewno duży dom i na pewno co tydzień gdzieś indziej lata i na pewno zwiedził całe Stany. I jak poznałam osoby ze Stanów w Europie, to oni na przykład nam bardzo, albo z Australii, pamiętam jak mój klient powiedział, oni nam bardzo zazdroszczą tego, że my na przykład żyjemy w Europie, bo każdy kraj to jest inna kultura, inna architektura, inny język i możesz się w to Godzina lotu zagłębiać. samolotem albo nawet Godzina jazda lotu, samochodem. jeszcze się okazuje, że te bilety, jak oni słyszą, że to kosztuje, nie wiem, 50 czy 100 euro czy dolarów, no to jest w ogóle jakiś high life, a masz zupełnie inny język, zupełnie inną kulturę. No dla nich wyprawa do Europy no to jest wyprawa, tak jak my nie latamy do Stanów, wiesz, co miesiąc czy raz do roku. I dlatego oni też podróżują po swoich parkach narodowych, dlatego oni między sobą, wiesz, do Meksyku, właśnie tam na południe bardziej, na wakacje. I nawet w tej mojej rodzinie, w której mieszkałam, zetknęłam się z tym, że oni powiedzieli, oh, we've been to Europe.
Nie powiedzieli, że byli we Włoszech, w Grecji. Tak, tylko to Europa. Do Europy. To, co też oni wspominają bardzo z Europy, to jedzenie. I jedzenie, które jest dla nas oczywiste, że ser żółty smakuje tak, a ser biały tak, a feta smakuje tak. No dobra, wiadomo, że jak masz tą, nie wiem, fetę z Grecji, no to smakuje inaczej niż to z Lidla, ale wciąż mamy ten smak jedzenia. I to było na przykład coś, co mnie bardzo przerażało w Stanach, bo tam fast food jest bardzo tani. I znowu te fast foody są takie wielkie, że tam na przykład najmniejszy napój, z tego co pamiętam, no to jest pół litra. Nie 200 ml, tylko 500, więc ona największy ma litr, na przykład tam, nie wiem, cola w jakimś tam fast foodzie, tak, bo te fast foody się też trochę różnią. Jak byłam w KFC, no to byłam bardzo rozczarowana. McDonald's w Polsce to jest praktycznie jak restauracja, a tam to jest mega, pamiętam, był mega syf i naprawdę odechciało mi się jeść tego jedzenia i też na te cheeseburgery. Ja już nie pamiętam, jak się nazywało teraz to miejsce z tymi burgerami, ale o co mi chodzi i co chcę powiedzieć, że jedzenie fast food jest bardzo tanie, więc większość osób się tym odżywia. I ilości mrożonego jedzenia w sklepach i ilości tych zamrażarek w sklepach mnie przerażały. Więc jeżeli ta moja rodzina odżywiała się zdrowo, czyli oni robili zakupy w takim sklepie Whole Foods. I to się trochę mówi, że to jest taki sklep dla gwiazd Hollywood. No i tam jest wszystko bio. I też było dla mnie fascynujące, że szpinak w takim opakowaniu bio stoi 2-3 tygodnie w lodówce. Okay. I to, co ja chcę powiedzieć, ja na przykład miałam takie fazy, że się bałam jeść tego, bałam się jeść to podstawowe jedzenie takie. Ten chleb tostowy, ten najzwyklejszy, jadłam bardzo dużo wtedy jogurtów. Bałam się jeść na przykład te rzeczy takie odmrażane, czyli te, wiesz, mashed potatoes albo mac and cheese, czyli ten gotowy makaron z serem z proszku. I no ogólnie w Stanach zaczęły mi się ogromne problemy takie właśnie ginekologiczne, hormonalne, z którymi mierzę się do dzisiaj. Myślę sobie, że to ma związek z jedzeniem, z inną strefą czasową, bo dla kobiet tak naprawdę to ma ogromne znaczenie. I jak mam koleżanki, które są stewardessami, to jest w ogóle dla organizmu kobiety bardzo ciężkie i trudne. Właśnie nawet tak trochę mi się głos zatrzymuje, bo miałam właśnie też taką sprawę 2-3 tygodnie temu, nie? Że to pokłosie tych rozwalonych hormonów po 6 latach już prawie. A widziałaś na ulicy otyłych ludzi? Ale takich naprawdę otyłych, po 200 kg. Bo ja to też zapamiętałem ze Stanów i mam nawet fotografię, bo fotografowałem tych ludzi. Bo no nigdy w życiu nie widziałem tak otyłych ludzi na własne oczy. Nigdy w życiu, jak tam. I myślę, że tutaj dochodzimy do takiego punktu, że tak jak mówiłam o tym, co tam się działo u mnie w marcu, zaczął się lockdown. Więc ja automatycznie tych ludzi na ulicy widziałam mniej. No i przecież miasto było zamknięte. No i znowu, zobacz, ja byłam w rejonie, gdzie było bardzo dużo zamożnych ludzi, którzy bardzo o swoją fizyczność, o zdrowie, o dietę dbali. Czyli to bieganie rano i tak dalej, to ci właśnie. Dokładnie, to amerykańskie życie, takie chodzenie, wiesz, wszyscy w leginsach, z pilatesu, z jogi, po tą kawę i z tą kawą ze Starbucksa do tych ogromnych samochodów. No na pewno widziałam takie osoby. Mój znajomy, który jest osobą z niepełnosprawnością, jak był w Stanach, to się śmiał, że te kolejki, które są przeznaczone dla osób właśnie z niepełnosprawnością, są dłuższe niż te dla osób bez, nie wiem, mogę to nazwać bardziej sprawnych, bo tych osób tam jest o wiele więcej, nie? To niedyskretne pytanie. Tobie się udało utrzymać linię po roku? Ja ostatecznie nie byłam tam rok. Skróciłam program. I czy mi się, no trochę wydaje mi się, że przytyłam, ale mnie bardziej niepokoiły te rozwalone hormony, gdzie to inaczej też na moje ciało A co oddziaływało. spowodowało, że wróciłaś wcześniej, że tak postanowiłaś? No, tak jak wspominałam, ja wylądowałam w styczniu. W marcu zaczął się ten lockdown pierwszy, COVID. I więc w ogóle właśnie, wiesz, tak jak ci mówię i to fajnie brzmiało, tu bilety na Bahamy, na hokeja, na koncerty, tutaj planujemy wyjazd do Nowego Jorku, na kilka dni tutaj do Los Angeles, żeby zwiedzać.
to wszystko było cancelled w ciągu jednego dnia praktycznie, no bo zaczął się COVID. Okej. Zaczął się lockdown i nikt nie wiedział wtedy, co będzie. Myślę, że jak każdy z nas sobie wróci do tego momentu pierwszego lockdownu, no to albo ktoś był tragicznie przerażony, albo mega szczęśliwy, bo nie wiem, może być teraz na home office i oglądać Netflixa, albo w ogóle może gdzieś sobie wyjechać na działkę i tam siedzieć i pracować zdalnie. Ja też pamiętam, że to był moment moich urodzin i moje urodziny wypadały dokładnie w środę. I miałam taką rozkminkę, mamy je świętować weekend przed czy weekend po, bo była taka chciałam iść do takiego fajnego baru w Chicago, tam na którymś tam piętrze 50 czy którymś i świętować. Mówię, dobra, pójdę w ten weekend po. No i 13 marca w piątek wszystko zostało zamknięte i te wszystkie hokeje i tak dalej, wszystkie wydarzenia odwołane. Więc nagle moje życie z takiego, wiesz, wow, jestem młoda, wolna, jestem w Stanach, w krainie mlekiem i miodem płynącą. No nagle jest stop. Wstrzymujemy wszystko i odwołujemy. I pamiętam jeszcze wtedy, bo te moje wymarzone Bahamy były na kwiecień, ja jeszcze wtedy myślałam, że ja polecę, nie? No dobra, miesiąc tego lockdownu tutaj pozymykali Odwołają wszystko. Na pewno wszystko do miesiąca się wyklaruje. No i wiesz, i to też w ogóle zupełnie inny rytm życia, bo dzieci nie są w przedszkolu. Dzieci są teraz cały czas w domu. Rodzice również pracują z domu. Ja jestem z tymi dziećmi w domu. Więc tak naprawdę ten mój grafik też, że na przykład mam środek dnia wolny i mogę robić co chcę, no już nie. Wszystkie te zajęcia dodatkowe, dzieci wyjścia na jakieś dodatkowe biblioteki, gimnastyki, gordonki amerykańskie, wszystko kasat i jesteśmy nagle wszyscy w piątkę w domu. I to nawet ja też wtedy nie wychodziłam do sklepu, bo no ta Ochowska głównie jeździła do sklepu, chyba nawet zaczęli zamawiać jedzenie, no bo była kwestia tego, nikt nie wiedział wtedy, czym jest wirus, a co jeśli ktoś z nas przyniesie wirusa do domu, gdzie są dzieci. I oni nawet przestali się spotykać z własnymi rodzicami, to było właśnie, wiesz, to też wszystko na odległość, czyli stali sobie na podwórku, a my w domu. No i tak to trwało marzec, kwiecień, tak, była Wielkanoc, która była też przecież spędzana osobno. Maj, gdzie już było fajniej, cieplej, okej, robiliśmy sobie grille w ogrodzie i tak dalej, no ale wciąż jesteśmy tylko w swoim towarzystwie. I wtedy zaczęłaś myśleć o powrocie. Nie, i ja po prostu czułam się, tylko ja to też wiem teraz z perspektywy czasu, zmęczona psychicznie całą tą sytuacją. Było bardzo dużo niepewności. No i to był też moment, kiedy dowiedziałam się, że moja babcia jest w bardzo złym stanie fizycznym W Polsce. w Polsce. I to mi się tak wszystko zaczęło nakładać w tamtym momencie. Czyli to już takie tak naprawdę wypalenie tym takim życiem. Siedzimy wszyscy w domu, jesteśmy w domu. Zmęczenie takie, że no jestem tutaj, niby miała być wolność i swoboda, ale w sumie to co mogę robić, to chodzić na spacery, jeździć na rowerze. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest tragedia życiowa, tylko ja wtedy na tamten moment miałam zupełnie inne oczekiwania do pobytu w tym miejscu. I ja wtedy czułam, że to jest takie, no albo wracam, jestem z moją rodziną, no bo wiedziałam, że babcia nagle nie wyzdrowieje, o tak, i będzie wszystko super. I przerywam program 5 miesięcy wcześniej, albo zostaję kolejne 5 miesięcy. Nie wiem, co dalej będzie z COVID-em. Nie wiem, jak będzie tu dalej wyglądało moje życie. I w styczniu, czy na przykład właśnie znowu przez te kolejne 5 miesięcy spędzę z tą rodziną w domu. I w styczniu wracam do Polski. Też jest właśnie takie sytuacje, kiedy emigrujemy gdzieś daleko, bo gdybym była w Europie, No tak, to żaden wiesz, problem. pociąg, samochód, Tak. autobus, kilka dni i mnie nie ma i wracam do życia, które gdzieś tam już jakoś zaczęłam budować od zera i nie od zera, czy po prostu zostawiam to wszystko i wracam, no bo nie było możliwości, że ja znowu wjadę na teren Stanów
z powrotem, no bo Jasne. wiza zostaje jakby przerwana i ten pobyt zostaje przerwany. Jak udało ci się wrócić? Wróćmy do tego, co to był za moment w ogóle w świecie. Samoloty nie latają. Pamiętam, że wtedy właśnie widzieć ten samolot gdzieś tam na niebie, to było o wow, samolot, a nie tak jak mówisz zawsze dzieciom, o samolot, wow, tylko wow, samolot leci. No i no, tak naprawdę tych biletów lotniczych nie było wtedy. Ja tylko zobaczyłam na stronie ambasady, że jeżeli ktoś chce kupić bilet do Polski, to ma napisać maila na taki i taki adres, gdzie chce polecieć i oni do ciebie odzwonią i ty masz mieć przygotowany numer karty kredytowej, żeby ten bilet przez telefon kupić. I tam były dosłownie, nie wiem, może dwa loty w tygodniu. I przysięgam ci, że jak dzwonił do mnie telefon z linii lotniczych, to akurat byłam pod prysznicem i nie zdążyłam odebrać. I koniec. Nie wiedziałaś, czy zadzwonią drugi raz? Nie Czy wiedziałam, trzeba pisać kiedy kolejnego zadzwonią. maila? Więc ja próbowałam potem odzwaniać na ten numer. No, linie lotnicze, wiesz jak to jest, wisieć na infolinii. Nie udało mi się dodzwonić. No okej, pisałam kolejnego maila, ale oni tak musieli do mnie odzwonić. Więc ja cały czas z tym telefonem przy sobie. I ja szczerze mówiąc, ja no znowu byłam bardzo sfrustrowana tą sytuacją, bo mówię to, czy ja w ogóle wrócę, kiedy ja wrócę. Ja potrzebuję też informować tych ludzi, w ogóle no sama chcę wiedzieć, czy mam pakować te walizki, które miałam spakowane na rok życia, czy nie. No i pamiętam, jak się żaliłam mojemu kumplowi i on mi powiedział, wiesz co, to ja mam koleżankę w locie, która się zajmuje przypadkami beznadziejnymi. I po prostu ta kobieta była moim aniołem stróżem, bo ja napisałam do niej maila. Ona, jasne, nie ma problemu. Który tam lot chcesz? Tam był 27 lipca chyba to był. No i bilet w jedną stronę, 3,5 tysiąca, bezpośredni lot, słuchaj, elegancko, wygodnie, Chicago, Warszawa. I wracam. Pamiętam, jak lądowałam w Warszawie, się po prostu popłakałam i nagle, wiesz, 8 godzin już jestem w Polsce, nie? No i pamiętam, jak idę po tą walizkę, jestem w Warszawie i tata do mnie dzwoni, ty jedź do babci, no bo już ciężko oddycha. A ja się tak, wiesz, zdenerwowałam, mówię, po co on do mnie dzwoni? Przecież, no, już biorę tą walizkę i jadę. No i pojechałam do domu, do rodziców, zostawiłam walizkę, pojechałam do babci i weszłam i się popłakałam, w jak ciężkim i tragicznym ona stanie już była. I ja się mega cieszę, że ja jakby, wiesz, Zdążyłaś. że ja zdążyłam. Ona pewnie też ja odczuła nie wiem, ona chyba radość. mnie rozpoznała, ja nie wiem nawet, nie? Czy ona mnie Okej. rozpoznała. I wiesz co, dla mnie to jest bardzo symboliczne, że zaraz popłaczę, bo ja wylądowałam w poniedziałek o 14:00 no i w ogóle jetlag, tak, ja nie mogłam spać, pamiętam chyba do 2:00 czy 3:00 w nocy w ogóle nie mogłam zasnąć, potem zasnęłam nad ranem, potem się obudziłam o 13:00 i moja mama mówi, to ogarnij się, pojedziemy jeszcze do babci. I wychodzimy z domu i dzwoni mój brat, babcia już odeszła. I to był wtorek 14:00. Więc tak naprawdę miałam Niesamowite. 24 godziny. Mhm. I jak Czy ktoś nad tobą czuwał, że i to lotnisko, i ten bilet, że się udało kupić, że tak... No i wiesz, i w piątek pogrzeb. I to też wszyscy w Niesamowite. maseczkach. Więc to są takie sytuacje, że no wiesz, no wracam na pogrzeb. I potem jeszcze rok zastanawiałam się, czy ja dobrze rzecz zrobiłam, że ja wróciłam, czy nie wróciłam. Z perspektywy czasu, na przykład teraz 6 lat, uważam, że to był dobry ruch. Bo myślę, że gdyby mnie nie było na tym wydarzeniu, to już w ogóle by mnie totalnie wycięło z tego życia w Polsce i z życia mojej rodziny. Tak, a teraz po tych 6 latach te 5 miesięcy wydają się tak krótkim Tak, czasem. w ogóle rok. No prawda, a to rzeczywiście masz to wspomnienie z zobaczenia babci i Dlatego to ci daje możliwość spokojnie żyć teraz, prawda? No, wiesz, że tak? Różo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
za otwartość i nie spodziewałem się, że będą poruszone tak głębokie i trudne tematy, ale dziękuję Ci, że jakby weszłaś w to i opowiedziałaś tę historię. Przyjemność Tak, po mojej no, stronie, teraz jestem trochę jeszcze w emocjach, ale zastanawiam się, czy odpowiedziałam na to twoje pytanie o tym amerykańskim stylu życia, bo To znaczy tak, no, myśmy się nie przygotowywali do rozmowy. To też dla naszych widzów taka informacja. Po prostu usiedliśmy i przy kawie rozmawiamy. ani Róża nie wiedziała, o co zapytam, ani ja nie wiedziałem, co Róża odpowie. Więc no, nie sposób było przewidzieć, że na wszystkie moje pytania otrzymam taką odpowiedź na tacy. Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. Mam nadzieję, że nasi widzowie też. A w takim razie mogę powiedzieć, że ciąg dalszy nastąpi. Okej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Chcielibyśmy jeszcze podziękować naszym wspaniałym patronom. Za wsparcie finansowe naszego kanału. Dzięki niemu możemy wynająć studio do nagrań. Żeby poprawić jakość naszych filmów. Dziękujemy bardzo. bardzo.